Radio Maria. Radio Maria. Podcast Radykalna Wyobraźnia. Jak w Polsce upadł Kościół katolicki. Rozmawiamy o konsekwencjach, przyjemnościach i przyczynach. W rozmowie biorą udział osoby aktywistyczne i artystyczne. Zapraszamy. Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Herzberg. Witam serdecznie wszystkie osoby na antenie Radia Maria. Naszą gościnią jest dziś siostra Małgorzata. Dobry wieczór. Członkini wspólnot anarcho-chrześcijańskich. Droga osobo, chciałam się ciebie zapytać, żyjemy teraz w nowej rzeczywistości. Upadł Kościół katolicki, to na pewno jest wydarzenie dzielące na przed i po. Ważna historyczna cezura czasowa. Mamy rok 2022 i nagle tyle osób rozpoczęło badania, analizy. Jak mogło do tego dojść? Co ty na ten temat myślisz? No faktycznie jest tak, że różne grupy przypisują sobie różną rolę w tym procesie. Niektóre uważają, że ta rola ich jest główna. Oczywiście rozpoczęte badania antropologiczne, socjologiczne, wykopki wokół kościołów nie przynoszą na ten moment satysfakcjonujących odpowiedzi i powinnyśmy jednak o tym pamiętać. Dla większości osób jednak oczywisty fakt potężnego blackoutu, który unieruchomił komunikację, również komunikację miejską pomiędzy wszystkimi w zasadzie ośrodkami w Polsce, jest jedną z bardziej oczywistych przyczyn tego, czy racjonalizujemy to w jakiś sposób, czy szukamy teorii spiskowych. No jest to drugorzędne, ten stan trwał wystarczająco długo, żeby Kościół stracił zdolność do swojej centralizacji, synchronizacji i rozpadł się w tenże sposób. Jaki powód był tego wyładowania? Czy to była wojna technologiczna, anomalia, zmiany klimatu? No, z tą odpowiedzią jeszcze poczekamy pewnie długo. Faktem jest to, że gdy parafie zorientowały się, że w zasadzie bardzo się różnią i teologicznie, i organizacyjnie, no nie są w stanie dłużej ze sobą działać po prostu od tego momentu. W moim odczuciu duży wpływ miał na to ruch anarcho-chrześcijański, który tutaj reprezentuję, i nasza zdolność do pracy oddolnej i apostolskiej. Zostałaś nową apostołką, sama też się tak nazywasz. To dla ciebie inna forma aktywizmu. Czy mogłabyś opowiedzieć, jak wygląda budowanie nowych wspólnot? Jak działasz? Przede wszystkim wolałabym użyć słowa forma realizacji wiary, niekoniecznie aktywizmu. No ale tak, zaczęłyśmy od organizowania wiecy w mieście, żeby zbadać potrzeby mieszkańców, ale też żeby zorientować się, na ile nasza duchowość odpowiada mieszkańcom miasta i mieszkankom miasta. Naszą taką kluczową kwestią jest kwestia kostki brukowej. Pytamy ludzi, czy kostka brukowa według was jest piękna? No i jeżeli ludzie lubią kostkę brukową, to uciekamy z tego miejsca. Ono jest nie do odratowania też. W Nowym Testamencie mamy fragmenty na to, że pewnych rzeczy nie da się uratować. Pewnej zdrady Chrystusa nie da się już uratować i się z niej wybawić, więc my tak mierzymy kostką brukową właśnie adekwatnie. No a miejscowości, wsie, czy też miasta, które gardzą kostką brukową, też nie bez przyczyny, namawiamy do demontażu kostki brukowej, budujemy grobowce dla posłów Platformy Obywatelskiej, wspieramy pogromy na tych posłach generalnie i no tak, przeważnie reszta kostki brukowej trafia do rzek, blokujemy w ten sposób te okropne kanały, które powodowały wysuszanie się ziem. Chcemy, by woda się rozlewała, narzeźniała naszą ziemię i też chcemy się rozlewać. Czyli pomagasz przywrócić taki trochę naturalny bieg rzeczom, rzekom. W moim odczuciu można to przyrównać do oporu wody. Kiedyś mówiło się resist like a river, czyli oporu osób postrzeganych jako słabe. Ponieważ woda przetrzyma opresję, tamowanie, regulowanie i zawsze gdzieś wypływa. To rozlewanie się wymaga od osób zaufania do siebie nawzajem, takiej wewnętrznej wolności. Czy twoim zdaniem osoby są już teraz na to gotowe? No, po pierwsze, czemu nie miałyby być na to gotowe? Nie ma już nad nami Kościoła katolickiego, ale też z drugiej strony w ogóle gotowość do wolności, do czynienia dobra jest warunkiem wszystkiego, więc to pytanie samo na siebie odpowiada, gdy po prostu zmieniamy rzeczywistość. To, co my robimy, to wyciągamy szeptuchy, babeczki, lokalne artystki i odtwarzamy tyle z lokalnej duchowości, ile po prostu jesteśmy w stanie ocalić.
osoby po 40 roku życia, które nie do końca są gotowe, które czasem mają zinternalizowane faszystowskie w sobie normy. Częstujemy LSD, zabieramy je na terapię, procesy terapeutyczne, żeby ta wspólnota jako całość mogła się transformować, nie tylko jako drobne jej części. Jaki twoim zdaniem teraz będzie stosunek do ciała? Bo bardzo dużo z tych rzeczy, które się dzieje, mówi, z tych celebracji ma odmienny stosunek do ciała. No tak, jest to w jakiś sposób związane z grzybami i LSD, o którym tutaj mówię. No ale jaki ma być ten stosunek do ciała? W sensie zostałyśmy jednak strasznie skrzywdzone przez apostoła Pawła, który, powiedzmy szczerze, w bardzo wielu sprawach był strasznym debilem. Ale musimy brać, co dobre od niego jest. I zresztą zwróćmy uwagę, że mimo tego, że Paweł nienawidził kobiet i miał gigantyczne kompleksy związane z cielesnością, to nawet w listach apostolskich znajdziemy bardzo ciekawe fragmenty odnoszące się do rozumienia i ducha, i ciała. Na przykład fragment, w którym w podziale na ducha i ciało jedzenie jest potrzebą ducha, a nie potrzebą ciała. Jest taki jeden fragment. Tutaj potrzebą ciała dla kontrastu jest potrzeba ubierania się w jakiś sposób. No i w takim rozumieniu ta potrzeba ducha to nie jest taka potrzeba indywidualna. Nie jest taka to też potrzeba zupełnie wyabstrahowana. To jest bardzo realna potrzeba człowieka. I też pomyślmy sobie, no duch je. Jeżeli duch je, jeżeli ten duch siedzi nam w trzewiach, jeżeli jest organiczny, bo tak jak my jesteśmy tutaj organiczni na tej ziemi i ten duch nas łączy, bo ta kwestia życia i odżywiania się jest naszą jakąś wspólną sprawą, to jest to kwestia duchowości wspólnej. Zresztą tak my jako chrześcijanki pojmujemy duchowość nie jako jakąś indywidualną kwestię, tylko jako kwestię wspólnotową Ducha Świętego, który jest wspólnotowym duchem, a nie indywidualnym. Zresztą Nowy Testament mówi nam, mamy być jak te ptaki i mamy chodzić pomiędzy kłosami i zbierać te ziarna, których potrzebujemy do przeżycia. No i tak, zresztą ciężko mi sobie wyobrazić bardziej duchowe doświadczenie, wzmacniające doświadczenie, niż doświadczenie ludzi, którzy wiedzą, że ich wspólnota, ich bliskie osoby są najedzone, bezpieczne i silne. Jak rozumiesz tę siłę? Ojejku, to można odpowiedzieć na to na wiele sposobów. W sensie i jest to, jak wcześniej powiedziałam, o wychodzeniu poza jednostkowość, że nie ogranicza nas jednostkowa siła. Jest to opowieść o wspólnotowej sile, o duchu wspólnoty. Jest to opowieść też o walce, o wspólnym oporze. To jest gigantyczna moc. Myślę, że każda osoba, która zmierzyła się z kimś innym niż z pojedynczym człowiekiem, będzie wiedzieć, o czym jest mowa. Jest to też opowieść o konfrontowaniu się ze światem i kontakcie też z jakimś absolutem, nie tylko jakąś tam drobną jednostkowością, ale to nie jest tylko opowieść religijna, to jest też opowieść, która jest zrozumiała przez ruchy chociażby świeckie, sekularna lewicowość, miała to rozpoznanie w swojej marksistowskiej opowieści. Wiedział to też faszystowski Hegel. Tak, wspólnota. Aktywizm jest praktyką codzienną. Czy mogłabyś opowiedzieć, jak to wygląda teraz, co robisz, czym się zajmujesz? Myślę, że chyba dla wszystkich jest to stosunkowo mało interesujące. Po prostu robimy tę pracę, którą trzeba robić w danym miejscu. Niektóre miejsca potrzebują remontów, niektóre miejsca potrzebują pracy na roli, niektóre miejsca potrzebują pracy psychologicznej, opiekowania się dziećmi. Pracujemy z ludźmi. To jest przede wszystkim to, co robimy. W jakiś sposób zbieramy resztki świata, który się skończył, zbieramy resztki Kościoła, zbieramy też rozsiane umiejętności, rozsiane talenty i dzielimy się tymi talentami. No właśnie o to mi chodzi, bo powiedziałeś, że to wydaje ci się, że to jest nudne dla osób, które nas słuchają. Jednak chciałabym, żeby się rozwinęła te drobne praktyki codzienne, żeby każda osoba, która nas słucha, mogła zrozumieć, czy jest w stanie się w taką wspólnotę włączyć. Czyli jeszcze raz jakby dopytam się, nie tylko w kontekście tym, co ty robisz, ale co jakby inne osoby robią, o tym rozsiewaniu tych praktyk. No to jako anarchochrześcijanki dbamy o to, żeby wspólnota się integrowała, żeby ludzie się ze sobą poznawali, żeby nie byli od siebie wyalienowani, wyobcowani. Robimy to przez większą część tygodnia faktycznie poprzez wspólną pracę nad kluczowymi dla wspólnoty kwestiami. One są, jak powiedziałam,
zależny od każdej wspólnoty, ale też ta przestrzeń niedzielnych spotkań jest przez nas kultywowana po to, żeby nie tyle mówić do ludzi, ale żeby dawać im szansę na spędzenie ze sobą czasu, ludzi, którzy często są dla siebie obcy, a żyją obok siebie, na poznanie się też w kontekście poza pracą, jako też osoby wypoczywające. To też jest, jeżeli mamy naśladować Boga, ważna rzecz, której musimy się nauczyć. A powiedz mi, czy jak zakładałaś kółko biblijne na Skłocie Syrena, co było już jakiś czas temu, to przewidywałaś, że ruch, który wtedy zapoczątkowywałaś z osobami, się tak rozrośnie do takiego rozmiaru? To trochę przypomina ten dowcip o Jezusie i kółku rybackim. To jest ten dowcip o tym, że Jezus jest zaskoczony, że to kółko dalej funkcjonuje. Dokładnie. Tak? Wiesz co, no ja nie myślę w ogóle w ten sposób. Nie jestem zaskoczona i myślę, że też osoby z naszych wspólnot nie są zaskoczone w taki duży sposób, że jak to się udaje, bo gdy robisz coś każdego dnia własnymi rękoma, gdy pracujesz, gdy masz jakąś tam kontrolę i doświadczenie relacji, w których jesteś, to nie masz takiego wielkiego zaskoczenia, ponieważ każdy dzień twojego życia jest historią tej zmiany, która się dokonuje. Nie ma tu żadnego zagubienia, wszyscy wiedzą, co się dzieje, bo rzeczywistość jest nas wszystkich absolutnie. Tylko czasami to zaangażowanie w tą rzeczywistość i takie codzienne budowanie, które często się składa z małych rzeczy, z plenów, z dyskusji, nie widzi się, ile tak naprawdę się zdziałało, że trzeba być czasami postawić się już w sytuacji i tak mieć dystans i spojrzeć i wtedy myślisz sobie, wow, rzeczywiście się udało, bo tak to jest się skupionym na procesie samym. To prawda. Myślę, że jeżeli jesteśmy osobami dużej wiary, to zaskoczenie jest dla nas o wiele bardziej łagodne. Częściej wtedy mierzymy się z innymi rodzajami zaskoczeń, z takimi drobnymi zaskoczeniami dnia codziennego, które są nie zaskoczeniami, że ten świat funkcjonuje, no bo rozumiemy, że on ma funkcjonować tak, jak funkcjonuje i że teraz jest dobrze i czujemy to na własnym ciele. Ale mamy takie małe zaskoczenia, że tu pojawia się taka trudność i nam się udaje ją rozwiązać. To są, wiesz, takie małe niespodzianki dnia codziennego. No ale to nie jest to wielkie zaskoczenie. To nie jest zaskoczenie dla osób, które są w tym procesie, ale teraz chciałabym spojrzenia. Jasne, to rozumiem, tylko tak chciałam się dopytać, jaki masz stosunek do tego, że osoby, które były poza tym procesem, które były zaangażowane w inne życia, w swoje budowanie rzeczywistości, zupełnie na innych zasadach i teraz znajdują się w tym momencie, że dla nich to jest zaskoczenie. Jak się z nimi pracuje? Wiesz co, no mamy różne sposoby pracowania z tymi osobami. Staramy się przepracowywać głównie z tymi osobami różne rzeczy. To są jakieś zaszłości kapitalistyczne, jakieś kultury toksycznej męskości, wycieńczania się, niedbania o siebie, niedbania o swoich bliskich. Ale to są rzeczy, które daje się przepracować po prostu. Jasne, że tak i bardzo mnie to cieszy. A jeszcze chciałam się ciebie zapytać, to jest jakby też takie znamienne, że inaczej wyglądają teraz święta. Ostatnio podczas Bożego Narodzenia, które niedługo się znowu zbliża, spaliłyście ratusz, była wielka impreza. Opowiedz coś o nowych rytuałach celebracji. To jest rzecz, którą czujemy, że ona jest intensywnie w procesie i ona się bardzo dynamicznie zmienia. Staramy się bardzo na to uważać, dlatego to zaznaczam. Staramy się uważać przede wszystkim z alkoholem. To jest jakaś mocna pozostałość na tych terenach. Staramy się uważać, bo toksyczna męskość, która jest w ogóle autonomicznym problemem, z którym nadal się mierzymy, jest przez ten alkohol na przykład napędzana i staramy się terapeutyzować osoby, tak jak wcześniej powiedziałam, żeby nie reprodukowały tej przemocy. No ale mamy też te miękkie środki, dajemy ludziom alternatywne środki, oprócz środków zmieniających świadomość, na przykład grzybów. Też dajemy mocne doświadczenia wspólnotowe, piękne doświadczenia. Nie ma nic bardziej pięknego niż palący się ratusz po Platformie Obywatelskiej. No ale też, żeby być szczerą, każda wspólnota wyznacza sobie własne granice tych imprez, tego co chce, żeby się działo, jak chce świętować. To jest kwestia komfortu osób, które się tam mają znajdować, które tam po prostu żyją. No, mogłabym powiedzieć taką starą kalkę językową, że to są takie klimaty dionizyjskie, ale to, o co nam chodzi, to przełamujemy po prostu lata opresji na ciele.
Tak, dla mnie to jest też gdzieś bardzo ważne, że każda osoba może się w tym odnaleźć i że uszanowane są potrzeby osób i różnych wspólnot. No, samo się nasuwa pytanie... Chciałam powiedzieć, że nie jesteśmy kościołem ascezji jeszcze. Tak, to jest ważne. Czy mogłabyś powiedzieć, a gdzie się podzieli ci polscy katolicy? Ostatnio w Wiadomościach ukazał się materiał o zawaleniu się fragmentu dzielnicy, całej dzielnicy w mieście, ponieważ narodowcy szukali źródeł polskiego narodowego kościoła. Ty dużo jeździsz, ewangelizujesz. Czy masz z tym styczność? No jest to prawda, faktycznie ta informacja o zawalonej dzielnicy jest prawdziwa, potwierdzam ją, sama byłam świadkinią. Na szczęście nikt nie zginął, Bóg dał. No i gdzie podzieli się Polacy katolicy? No znikli i nie znikli, że się tak wyrażę. Faktycznie polscy katolicy znajdują się w tym momencie pod ziemią, kopią pod ziemią, szukają tych źródeł polskości. Faktycznie czasem zawala się przez co jakiś większy fragment terenu, ale staramy się z nimi rozmawiać na ten temat. Dzielimy się mapami, dzielimy się strefami tak zwanego podziemnego wpływu, tym razem uczciwie i jawnie. No im wystarcza zdecydowanie na podstawie tych rozmów teren pod ratuszem, symbolem polskości, oraz teren pod kościołem, symbolem kościoła katolickiego. Szukają tam dla siebie pozostałości zbawienia. Mamy bardzo dobre relacje, dostarczamy im jedzenia i czystej wody. Oni dzielą się z nami metalami, które wykopują. No i przede wszystkim starają się nie naruszać tych granic terytorialnych, żeby nic innego oprócz ratuszem i kościołem się nie zawaliło. Ta relacja jest dzięki temu coraz bardziej ciepła, bo jest oparta na realizacji pokojowej pragnień, że naprawdę teraz mogą być prawdziwymi Polakami, katolikami, górnikami i podziemnymi powstańcami. Tak, to jest bardzo ciekawa forma realizacji wizji i ruchu podziemnego, który kiedyś się objawiał inaczej, a teraz się objawia tak. Dumnie. I bez złudzeń dla całej reszty. Tak. Czy to prawda, że cis-toksyczni mężczyźni, którzy stosują przemoc, stosowali i stosują, i jednocześnie nie chcą przepracować tych swoich postaw, są zsyłani siłą przez wspólnoty do takich stref, trochę tak potocznie zwanych cis-etno-Polaków katolików? No, zwróciłabym ci uwagę na słowo zsyłanie. Ono jest jakąś taką zaszłością historyczną, niesie ze sobą złe konotacje. Powiem tak, każda epoka, każdy moment historyczny ma swoje punkty zapalne. Tak jak jeszcze niedawno kapitalizm, gospodarka kapitalistyczna magazynowała toksyczne odpady, śmieci na rozległych terenach i w oceanach, składowała odpady radioaktywne wszędzie i toksyczne, no to no też mamy pewne ceny do zapłacenia. To nie jest duża cena do zapłacenia, ale też ten straszny obraz, on w rzeczywistości nie jest tak przerażający. To nie jest tak, że musimy stosować jakiś przymus. Te osoby same chcą znajdować się w tych przestrzeniach i prowadzić swoje takie zombie żywoty. Mogą w spokoju nie wyrywać się nigdy ze swojej wielkiej rekonstrukcji historycznej. No i dobrze się przy tym bawią. Czyli to nie jest o wykluczaniu, tylko o tym, że oni jakby w pewien sposób sami decydują się na to, żeby przebywać w tych przestrzeniach podziemnych. Chodzi o to, żebyśmy wszystkie mogły prowadzić po prostu pełne, szczęśliwe żywoty. Odniosłaś się jeszcze do tego stosunku do natury, że te osoby, które żyją w tych strefach podziemnych, realizując tą fantazję ruchu podziemnego, z tej historii związanej z górnictwem, tworzenia wielkich krzyży węglowych. A jaki stosunek do natury teraz, jaką zmianę w stosunku do natury obserwujesz właśnie u tych nowych wspólnot? Przede wszystkim rozumiemy, że świat jest naszą wspólną sprawą i to, w jaki sposób w nim jesteśmy, jaki on jest naszą wspólną sprawą. Dostałyśmy świat od Boga na panowanie, owszem, ale to jest panowanie, z którego musimy się rozliczyć. Nie jest to moja myśl, jest to już teolog starej daty, ale faktycznie tak jest i chcemy, żebyśmy musimy pamiętać po prostu o tej odpowiedzialności. Mamy o wiele, wydaje mi się, bardziej rozsądny stosunek do natury. Przede wszystkim staramy się o zachowanie świata
w tym założeniu, że życie wieczne naprawdę nas czeka i będziemy z tym światem dealować przez wieczność i chcemy, żeby ten świat był w jak najlepszym stanie właśnie ze względu chociażby na to. Dla mnie ciekawe też jest to, co mówiłaś, że w rozmowie, jak się spotkałyśmy w studio, jeszcze przed audycją, że Bóg był najpierw twórcą, a potem władcą. Czy mogłabyś to rozwinąć? Bo ja to trochę tak rozumiem, jakby Chrystus był towarzyszem, a nie carem, królem, szlachcicem, panem, czy jakąś formą liderstwa, używając już dawnego, ale jeszcze do niedawna niedawnego języka, że to w twoim mniemaniu było właśnie o równości, a nie o hierarchii. No zdecydowanie tak. To, co jest jakoś kluczową kwestią, nawet nie tylko anarchochrześcijaństwa, ale w ogóle anarchizmu, jest zwrócenie człowiekowi zdolności do tworzenia, do wpływu na świat. I nie mogłem tego ująć chyba piękniej niż czy faktycznie Chrystus nie był carem. I my nie mamy też takich aspiracji. Mamy aspiracje po prostu, żeby tworzyć. Ale jednak gdzieś w tych wspólnotach, które się utrwaliły przez tyle wieków, nawet jak tworzyły się struktury niehierarchiczne, to gdzieś naturalnie wyłaniały się te osoby liderskie, które miały większy wpływ na tworzenie rzeczywistości, bo część osób wolała się zrzec tej odpowiedzialności i mimo, że ruch anarchistyczny, ale zakładam, że też chrześcijańsko-anarchistyczny działał przeciwko temu, nie tylko dlatego, żeby była większa równość, żeby różne osoby mogły rozwinąć w sobie umiejętności, ale też, żeby nie obarczać osób tak zwanych liderskich odpowiedzialnością, stresem, potencjałem wypalenia. No ale też jak w każdym ruchu anarchistycznym, żeby nie dało się jakby zaatakować tego ruchu i go zniszczyć przez zaatakowanie jednostki, bo jakby wszystkie osoby współtworzą na równych zasadach. To nigdy nie była domena społeczeństwa większościowego. Czy mogłabyś powiedzieć, jak ludzie adoptują się do tego, że mają działać w inny sposób? No to jest związane zdecydowanie z tymi procesami, o których powiedziałam. Wcześniej to życie wspólnotowe, to życie ludzkie, ono wymaga teraz troski, wymaga pracy, uważności, siostrzeństwa, rozwiązania dużej ilości konfliktów z przeszłości w sposób, który właśnie nie będzie marginalizował jeszcze bardziej tych, którzy doznali krzywdy, tylko przywróci jakąś sprawiedliwość. I to jest proces, który trwa i nie jest tak, że wszystko jest już gotowe, no ale to jest chyba fragment naszej pracy przybliżania Królestwa Niebieskiego w ramach tego. I te osoby, które... Ja chyba nie chciałabym reprodukować takiej kalki, w której są naturalne liderki i liderzy i naturalni poddani, bo tak nie jest. Że gdy zabierzesz człowiekowi strach i powody do lęku i wzmocnisz człowieka, a są to również nowotestamentowe co najmniej żądania i wymagania do godnego życia, to nie dzieją się te rzeczy po prostu. One się nie dzieją w ludziach, którzy odczuwają ten komfort z funkcjonowania w nowej wspólnocie i obserwujemy teraz, że jest to rzeczywiście większość, co jest bardzo optymistyczne i gdzieś tam cieszy, bo pokazuje, że można było realizować te postulaty działania w imię radykalnej empatii i budowania w osobach i jakby w działaniach między ludźmi pewnych relacji sprawiedliwości. Ja się tylko obawiam o te osoby, które są takimi strażnikami, strażniczkami, ostrobami strażniczymi patriarchalnego systemu, i mają taki mechanizm, czasami to obserwujemy drukowany, że ja poświęciłam tyle, żeby wywalczyć sobie jakąś pozycję, że ja przejęłam te patriarchalne strategie i tak dobrze się ich nauczyłam, że nie mają chęci budować tej nowej rzeczywistości, bo dla nich jest to, co jest trochę absurdalne, odebraniem im tego, na co pracowały i co wypracowały przez całe życie. Tutaj mamy taką podwójną politykę. Część z tych osób poddajemy po prostu procesowi terapeutycznemu,
temu rodzajowi troski i zaopiekowania, co osoby z jakąś faszystowską przeszłością i to przynosi też rezultaty. To też jest ciężkie brzemię tożsamościowe do noszenia, po prostu ta presja noszenia takiego fałszywego krzyża. Więc tak się dzieje, a dla osób, które były związane z Platformą Obywatelską i ze swojego żywota wprowadzały kapitalizm w Polsce, no nie mamy tylu środków. Tutaj pozostają te grobowce z kostki brukowej lub po prostu propozycje przejścia na ten tradycyjny, męski polsko-katolicyzm podziemny. Tak, dla mnie też ciekawą obserwacją było, jak niektóre osoby liderskie, cis-kobiece, które kiedyś niosły zupełnie inne wartości na sztandarach, jak się okazało, że można budować rzeczywistość, gdzie jest troska, przeszły nagle na pozycje podziemne z cis-mężczyznami i realizują te fantazje powstańczo-waleczno-bojowe. No, powiem tak, z mojej perspektywy nie ma tu żadnego zaskoczenia. To było bardzo oczywiste już w pewnym momencie działalności tych osób, że one nie działają na rzecz zmiany, tylko utrwalenia porządku faktycznie, ale no, to nie jest tak, że jestem niepoprawną optymistką tutaj, ale bardzo wzmacnia mnie to, że faktycznie okazało się, że ta zmiana po prostu mogła się wydarzyć i nie trzeba było zmieniać całego świata, żeby siostrzeństwo mogło zaistnieć. Nawet, wiesz, jest takie poczucie odrobiny wstydu, może nie wstydu, czy tam zażenowania, czy zdziwienia. Czemu nie zrobiłyśmy tego, wiesz, jeden dzień wcześniej? I ten jeden dzień wcześniej tak się przesuwa, bo byłyśmy na to zawsze gotowe. Tak, i to jest piękne i mam nadzieję, że codzienne wcielanie utopii, które już jest jej realizacją, tym razem się powiedzie. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Szczęść Boże. Dziękuję Ci za rozmowę, a wszystkim za poświęcony nam czas. Radio Maria. Radio Maria.